Witam serdecznie moi drodzy i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie zapiekanek. U nas jest, powiem Wam, troszkę problem z kupieniem tych długich bułek, tak zwanych chyba bagietek, czy jak to się nazywa prawidłowo. Więc postanowiłam, że zrobię po prostu swoje bułki, takie bułki długie. I co będziemy potrzebować? Ja tu dałam, chcę troszkę więcej, żeby może potem zrobić jeszcze w zapasie, bo z jednej bułki to wiadomo, że będzie dwie zapiekanki. Dałam sobie półtora kila jakieś mąki, do tego łyżka soli, 3 łyżki dałam oleju. Tutaj mam ciepłą wodę, tak myślę, pół szklanki do rozpuszczenia drożdży, 1/3 część kostki, tutaj jakieś pół litra też takiej letniej wody i po prostu wlewać i zagniatać miękkie ciasto drożdżowe, które potem odstawiam pod przykryciem na co najmniej godzinę, bo jest bardzo ciepło i potem będę piekła bułki, tak zwane bagietki, czy jak to się nazywa prawidłowo, długie do po prostu zrobienia dzisiaj na obiad zapiekanek. Ja do zapiekanek będę, kochani, dawać wędlinę i pieczarki, które dopiero dojadą, ale to mamy czas. Także zabieram się za zagniecienie ciasta. Ciasto, normalne ciasto jak na bułki pszenne, tak samo. Także tutaj żadnego zakwasu ani mąki żytniej nie dawałam. Także ja działam, widzimy się później, jak już ciasto będzie wyrośnięte i będę formować bułki. I ciasto mi ładnie podrosło, przygotowałam sobie deskę, posypałam sobie ją mąką, blaszkę i będę teraz brać połowę ciasta i formować właśnie długie te bułki do zapiekanki. Myślę, że na 2 blaszkach będę piekła, żeby one się tak za bardzo do siebie nie dotykały. Zobaczymy, ile wyjdzie. Także ja działam z tymi bułkami, biorę sobie połowę ciasta i potem Wam pokażę, jak to będzie wyglądać na blaszce. Oczywiście zostawimy jeszcze na chwilę, żeby podrosły. I już Wam pokazuję, jak przygotowałam te moje bagietki. Niby myślałam na jedną, ale jednak dałam na 2, bo one jak urosną, to żeby się nie pokleiły, czyli wyszło mi w sumie 4. Jak przekroję na pół, to będziemy mieli 8 tych zapiekanek. I teraz zostawiam, nie wiem, około pół godziny do godziny, żeby one tutaj postały i jeszcze podrosły na blaszce. A ja będę obierać pieczarki, pokroję je i przysmażę i tak samo zrobię też z kiełbaską i zetrę sobie żółty ser, przygotuję składniki. Mam przygotowane pieczarki, obrałam ze skórki, ja zawsze obieram ze skórki, myślę, że to jakieś 250 gram tych pieczarek, wszystkich nie dawałam. Zetrę sobie je na tarce i przysmażę. Potem na drugiej patelni kawałeczek kiełbaski sobie drobno pokroję, z cebulką przysmażam również. Ser sobie zetrę oczywiście też na tarce o grubych oczkach i już zaraz stawiam pierwszą blachę do pieczenia. Chyba myślę, że 35 minut w 200 stopniach na środkowej półce bez termoubiegu będzie ok. I pieczarki już starłam, dałam 2 łyżki oleju, troszkę soli, troszkę pieprzu i będę je przysmażać. I zajmę się przygotowaniem wędliny. Jak się prezentują po upieczeniu moje bagietki, tu mi troszkę pękło, ale to nic nie szkodzi. I na ten papier już będę, co się piekło, kładła. Przecinam sobie na pół. Posmaruję masłem. Tutaj są drugie 2, które dopiero wyjęłam. A tutaj mam przysmażoną kiełbaskę z cebulką i pieczarki i mam jeszcze starty żółty ser, będę nakładać. Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Także przekrajam na pół, będzie 4. Smaruję masłem i będziemy jakieś 10 minut zapiekać. No i pokażę Wam, jak po przycięciu wyglądają. Zobaczcie, jakie fajne, szerokie. Ja już posmarowałam masłem i teraz będę wykładać troszkę kiełbaski i
pieczarek i posypię serem. No i tak się prezentują przygotowane zapiekanki. Piekarnik się nagrzewa, on się szybko nagrzeje, bo dopiero niedawno było wyciągane właśnie pieczywo. I jakieś 10, góra 12 minut w 200 stopniach na środkowej półce i będę podawać, a te dwie będą na później jak ostygną. Także one odwrócone do góry nogami. Także będzie taki dzisiaj obiadek. I tak wyglądają po upieczeniu. Dałam na 12 minut. Przygotowałam talerze z ręcznikiem papierowym. Jest ketchup i zaraz będę nakładać i potem Wam jeszcze pokażę, jak na talerzu wygląda. No i zobaczcie, jak się prezentuje zapiekanka na talerze. Zaraz wołam chłopaków do jedzenia. Tu mamy drugą. Troszkę mi się nierówno ten ketchup nalał z ketchupem i została jeszcze dla mnie. Sobie zaraz nałożę. Także takie dzisiaj danie na obiad. Oczywiście jak Wam się filmik podobał, to zostawiajcie łapkę w górę, jakiś komentarz, a my się zabieramy za jedzenie. Pa, pa!